W dzisiejszym odcinku spróbuję naprawić błotnik, dorabiając brakujący element przy pomocy maty szklanej i drukarki 3D. Powiem Wam również, ile czasu taka naprawa wytrzymała. Mogę to zrobić, ponieważ zdjęcie do tego odcinka nagrałem 4 lata temu. Jeżeli oglądałeś jakieś inne moje filmy, to po pierwsze bardzo Ci dziękuję, a po drugie możesz być zdziwiony tym, że drukarka nie jest zamknięta w komorze lub że nie zobaczysz tutaj skanera 3D, który jest dosyć popularnym narzędziem na tym kanale. To był mój samochód, Renault Twingo z 1998 roku. Te egzemplarze często gniły w dolnej części błotnika, tam gdzie łączy się on z progiem. Konstrukcja sprawiała, że w powstałej przestrzeni zalegało błoto i liście, co doprowadzało do szybszej korozji. Projektując formę opierałem się tylko na zdjęciach i linijce i suwmiarce. Dzisiaj zrobiłbym skan 3D i wszystko idealnie by pasowało. 4 lata temu dopiero zaczynałem przygodę z projektowaniem, więc robiłem to na oko. Później drukowałem samą ramkę i przykładałem ją do błotnika. Na tej podstawie nakładałem poprawki. Z tego co pamiętam wydrukowałem 3, może 4 prototypy. A to co teraz widzicie to pierwszy udany projekt. Chciałem, żeby element się lekko wyróżniał, więc dodałem wzór w sześciokąty. No prawie jak płytki termiczne w Starshipie. Jakimś cudem projekt zmieścił się na stole, zaprojektowałem otwór łączący błotnik z progiem, jednak to był bardzo zły pomysł, bo utrudniło to nakładanie maty szklanej i późniejsze oddzielenie jej od wydruku. Jednoczęściowa konstrukcja też nie pomagała i ostatecznie skończyło się na zniszczeniu formy. Musiałem ją przeprojektować. Dodałem więcej heksagonów i podzieliłem wydruk na dwie części, tworząc w tym momencie formę składaną. Przed połączeniem dokładnie je wyszlifowałem, dwie części połączyłem zgrzewarką do plastików, a następnie zabezpieczyłem to jeszcze gorącym klejem. W przypadku takich form bardzo ważny jest separator, czyli coś, co nie pozwoli żywicy połączyć się z naszym wydrukiem. Ja wykorzystałem transparentną pastę do butów. Serio, to nie jest żart, to działa. Pasta kosztowała może 5 zł i perfekcyjnie zrobiła robotę. Trzeba tylko nałożyć odpowiednią ilość, a później to wytrzeć, pozostawiając równą warstwę. Jeśli chodzi o pracę z włóknem szklanym, to musicie bardzo uważać na temperaturę. Żywicę musimy wymieszać z utwardzaczem w konkretnych proporcjach. Możemy dodać więcej, żeby przyspieszyć proces, ale utwardzenie żywicy wydziela ciepło. Sporo ciepła, a plastik jest izolatorem. Jeżeli przesadzicie z utwardzaczem, temperatura będzie tak wysoka, że zdeformuje Wam plastik. No ale wróćmy do błotnika. Dzięki dużej ilości separatora udało mi... No dobra. Dzięki dużej ilości pasty do butów oddzieliłem włókno szklane bez większych problemów. Poszło tak gładko, że nie musiałem nawet otwierać dwuczęściowej formy. Nadmiar włókna szklanego odciąłem mini szlifierką, przy czym te małe tarczki w momencie pęknięcia potrafią lecieć na kilka metrów, więc zalecam mieć przynajmniej dobre okulary ochronne. Skorodowany fragment odciąłem lisicą i pozbyłem się reszty rdzy. Jeżeli dobrze pamiętam, konserwację usuwałem benzyną ekstrakcyjną lub jakimś rozpuszczalnikiem. Odsuniętą blachę zabezpieczyłem farbą epoksydową. Pozostaje jeszcze pytanie, jak to połączyć razem. Ja to przyłapałem klejem na gorąco, a po upewnieniu się, że całość pasuje, od wewnątrz położyłem kilka warstw maty szklanej, która połączyła obydwa elementy. Następnie całość wyszlifowałem, no musiałem sobie tym wzorem utrudnić robotę, ale to jest standard. Błotnik pomalowałem farbą akrylową, a dół barankiem. Kiedy to ma w filmie miejsce? Teraz. Wszystko, co się teraz dzieje, dzieje się teraz. Samochód 2 lata temu niestety musiał trafić na złomowisko, jednak przez ten czas z naprawionym elementem nic się nie działo, nie pojawiła się korozja na łączeniu ani żadne pęknięcia czy deformacje. To były moje pierwsze tygodnie z programem Fusion 360 i pierwsza próba dorobienia elementu z włókna szklanego, więc mam nadzieję, że przymkniecie oko na pewne mankamenty. Niestety do dzisiaj nie zachowało się więcej zdjęć błotnika, a z przyczyn oczywistych nie mogę wykonać nowych. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to dziękuję.